Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Mój ukochany ludu, ci, którzy pragną zmienić bieg swojego życia, muszą podjąć decyzję teraz, zanim nie będą w stanie uniknąć zamieszania. Mój Kościół sprzymierzył się z fałszywymi doktrynami, a wy, którzy nie znacie mnie dogłębnie, przyjmujecie każdą innowację, jaka do was przychodzi. Jakże wielki błąd popełniacie. Moje ciało mistyczne znajduje się w ciemnościach, które nie pozwalają mu zobaczyć mojego prawdziwego światła. Wiara jest wciąż na nowo poddawana próbom, moje dzieci przechodzą przez tygiel stojący przed przygotowaniami do kulminacji wielkiej próby ludzkości. Wiecie, że droga do naszego domu jest wąska, na mojej drodze nie znajdziecie wygód, które oferuje wam świat. Ale jeśli te uciążliwości zostaną przezwyciężone, nagroda będzie większa, ale do tego trzeba pozostać przekonanym, z miłością i niezachwianą wiarą. W moim ludzie patrzycie na siebie, krytykujecie, wytykacie się nawzajem, jest to kolejny przykład hipokryzji, w której żyjecie, nie jesteście miłością, ani kopiami mojej miłości, ale jesteście smutnymi postaciami źle uformowanej ludzkiej miłości, bez wartości, która nie pozwala wam pozostać w obrębie naszej woli. Łatwo upadacie, patrząc na pracę i działanie waszych rówieśników, nie widzicie wewnątrz, pytacie siebie, dlaczego lub po co pozwalam na pewne działania, nie oceniając siebie. Żyjecie w fałszywej pokorze, wydaje wam się, że wszystko wiecie, że wasze oddanie jest całkowite, a jednak trzymacie się ludzkiej woli, przedkładacie osobiste zachcianki nad dobro i samą miłość. Skłaniacie się ku temu, co cielesne, a nie ku temu, co duchowe, nie ujarzmiacie swego spojrzenia i dajecie wolną rękę umysłowi, z którym wciąż na nowo upadacie. Jesteście tolerancyjni wobec grzechu, aby nie zaangażować się w moją miłość, tolerujecie to, co jest niezgodne z dekalogiem, aby trwać w wierze letniej. Mój umiłowany ludu, wyobcowanie od moich przykazań jest tak wielkie, że kiedy będziecie potrzebować mojej pomocy, nie znajdziecie słów, będziecie się wstydzić za tak wiele przewinień, które popełniliście przeciwko mnie. Będziecie żałować, prosząc o pomoc moją lub mojej matki, wiecie, że jestem sprawiedliwy i boicie się mojej sprawiedliwości, dlatego zaprzeczacie jej w tej chwili i będziecie zaprzeczać. Jesteście puste w środku, nic was nie zadowala, tak niewielu jest takich, którzy biorą mnie za rękę bez interesu własnego. Mój lud zmniejsza się, aż wierni mi zostaną policzeni jeden po drugim. Niektórzy z tych, którzy pozostają w grupach modlitewnych, w ruchach w moim kościele, niektórzy z tych, którzy uczestniczą w ewangelizacji w moim kościele, nie są całkowicie szczerzy, pojawiają się we wspólnotach, ale tak naprawdę chodzą ze strzępami ludzkiej woli. Niektórym moim dzieciom nie wystarczają wygody, nie są zadowoleni z niczego i tęsknią za przeszłością. To pokolenie nie jest świadome pilności zmian, wierzycie, że robicie mi przysługę, podejmując wysiłek, zapominając, że wasze własne zbawienie jest na szali. Dlatego mój anioł pokoju przybędzie, dopóki nie będziecie strasznie cierpieć w obliczu obecności Antychrysta. Mój anioł pokoju będzie balsamem dla tych, którzy są moi, będzie nosicielem uzdrowienia i przyjdzie, aby dotknąć serca mojego ludu, kiedy ten ostatni poczuje, że nie trzymam go już w dłoni moich rąk. Wtedy mój Kościół zostanie odnowiony, a nory będą zajęte przez zwierzęta, a nie przez ludzi, moje słowo w nim będzie prawdziwe jak promień światła.
Mój lud zwycięży w moje imię i pod dowództwem mojej najświętszej Matki. Pokonają tych, którzy ich prześladują. Pokonają tych, którzy zaprzeczyli mojej rzeczywistej obecności w Eucharystii, pomnożę moje cuda eucharystyczne. Pokonają tych, którzy sprofanowali moje imię. Pokonają tych, którzy zamazali moją prawdę, aby żyć światowymi celami. Mój lud jest centrum mojej uwagi i ci, którzy chcą go wytępić, będą zdezorientowani. Umiłowany ludu mój, moim prorokom będzie zabronione dzielenie się moją prawdą z obawy, że głoszą to, co przy okazji nie jest wygodne dla hierarchii mojego Kościoła, abyście wy, jako lud, wiedzieli. Są święte osoby poświęcone mi, ale zostały skazane na anonimowość, aby inni nie poszli za ich przykładem. Moje prawdziwe narzędzia zabłysną jak słońce w południe, głoszą prawdę, nie obawiając się, że zostaną wytknięte. Świat i ciało mówią, że diabeł nie istnieje, niektóre moje dzieci, które wierzą, że są jeszcze oddane mojemu Kościołowi, również to potwierdzają. Tak, dzieci, potwierdzają to po to, abyście postępowali w rozrzutności i głupocie, abyście pozwalali sobie na działanie bez kontroli, zdominowani przez działanie zła na was, i abyście nie żałowali tego. Świat i ciało mówią, że diabeł nie istnieje, aby usprawiedliwić wasze nadużycia wobec najbliższych lub najsłabszych i abyście nie odczuwali za to skruchy. Tutaj objawia się pycha, moje dzieci, pycha, która was poniża i zatwardza wasze serce. Mój umiłowany ludu, w tej chwili diabeł robi sobie gniazdko w niektórych zatwardziałych sercach, w tych, którzy mnie nie kochają, w tych, którzy żyją w rozpuście, ponieważ są oni gruntem przygotowanym do rozprzestrzeniania się zła. Nie zaniedbujcie życia w mojej woli, bądźcie świadomi chwili, w której żyjecie. Sama ziemia nieustannie trzęsie się na całym świecie, a moje dzieci cierpią. Pragnę, aby moje dzieci były przygotowane na spustoszenie przez zło, a uda się to zrobić poprzez zwiększenie ich wiary dzięki boskiej miłości. Módlcie się moje dzieci, módlcie się. Módlcie się dzieci, módlcie się, umiera światowy przywódca. Módlcie się. Wszystko, co widzicie z moją miłością, będzie emanować moją miłością w waszą stronę. Konieczne jest, abyście pozostali w mojej jedności. Kto opuszcza moją jedność, narażony jest na szpony zła. Wzywam was do pojednania, abyście w moim pokoju byli tacy, jak ja chcę, moim wiernym i prawdziwym ludem. Błogosławię was, Jezus.